Witam wszystkich serdecznie. Dziś kolejna część przeglądu, piąta. Tym razem akwarium 100 na 40 na 35 szerokie. Przepraszam, 80 na 40 na 35, prawie 100 litrów, dlatego mi się pomyliło. Zbiornik gatunkowy. Mam tutaj platki Psychoporus variatus tampico. Jedna z najfajniejszych odmian dzikich platek. To, z czym teraz się napychają, to Artemia. Wspaniale ubarwione. Tutaj widzimy samczyka. Jeżeli chodzi o ubarwienie, nie ma dużych różnic między samcem a samicą. Samiec jest nieco intensywniej zabarwiony od samicy. Mam tutaj w zasadzie prawie że harem, bo są dwa samce. Dość dużo na rybku się pojawiło. Co ciekawe, w zimie nie było nic. Na wiosnę ruszyły, a teraz po prostu jest multum młodych. Chciałem właśnie te młode bardziej wywabić. O, tam jest więcej ich z boku. Chciałem te młode wywabić z tego względu, że to coś nie mogę sobie ustawić. O. Chciałem wam coś pokazać. To jest młode, które ma poniżej 3 tygodni. Po 3 tygodniach pojawia się u nich czarny pasek charakterystyczny. No, przed chwilą było więcej. Gdzie się podziały? Tak to zawsze jest. Jak człowiek kręci, to ryby się chowają. Tutaj kolejne takie młode, ale o, tu są gdzieś z paskiem już. O, na przykład. Momento. Coś ostrość mi nie działała. No niestety aparat w moim telefonie komórkowym już ma swoje lata i no czasem jest ciężko. Ale jak widać w tym mchu troszkę tych młodych jest. Są też krewetki, moje kundle Neocarlinia. Przed chwilą było tych młodych dużo więcej na wierzchu, ale widzę, że teraz tam żerują sobie w tym mchu. No to zobaczmy sobie dorosłe ryby. O, naprawdę świetne ryby. Jedną wadę mają tylko, że powinny być hodowane w zbiorniku gatunkowym. To z doświadczenia mojego, jak i również Kamila. Ponieważ 2 lata temu wysłałem, no jakieś 2 lata temu, tak, wysłałem Kamilowi partię tych ryb. Należy też uważać, bo ja zrobiłem ten błąd, żeby nie wyzbywać się za szybko ryb z grupy, licząc na to, że skoro teraz rzuciłem młode, to tak będzie zawsze. Nie wiem, czy to wynika z sezonowości w naturze, że te ryby nie rozmnażają się przez cały rok w taki sam sposób. Natomiast no, u mnie zauważyłem, że dużo młodych pojawia się na wiosnę, bo tak było też 2 lata temu. I no, boom jest właśnie z końcem maja, czy tam początkiem nawet, no jakoś maju w tamtym roku, bo nie pamiętam, czy początek, czy koniec. Ale no wtedy się pojawiło dużo młodych ryb. No i kolejny błąd, który zrobiłem wtedy, to dałem swoje dorosłe do innych ryb, do akwarium towarzyskiego. To niestety no, nie było mądre. Nie wiedziałem, że o ile dorosłe ryby bez problemu sobie mogą żyć z innymi rybami, w tym wypadku akurat były to limki perugie. No ale narybek nie jest w stanie wygrać w konkurencji z narybkiem limki perugii, który jest większy, agresywniej żeruje, no i
z tego narybku niewiele przeżywa nam. Także niestety no, miałem przestój, trochę mi się ta grupa zmniejszyła, no ale teraz jest naprawdę nieźle. No nie za łatwo jest zdobyć te ryby. Ja je zdobyłem u Thomasa Tillmana w sklepie i tylko tam je widziałem do kupienia 2 razy. Za pierwszym razem, kiedy się pojawiły, od razu je kupiłem. W tym roku jakoś koło stycznia, lutego były, no ale już nie ma, co nie dziwi zresztą. Ogólnie rzecz biorąc dość trudno te dzikie gatunki platek. Ja mam akurat, jeżeli chodzi o wariatusy, 2 dzikie gatunki. Mam też Rio Pantepec, to zobaczymy sobie w innym filmie. No a jeżeli chodzi o zbiornik, no to powinien być z jednej strony dość mocno zarośnięty, tak jak tutaj widać na załączonym obrazku, a z drugiej strony ryby powinny mieć miejsce do pływania. Uważam te 2 warunki za konieczne. Jeżeli chodzi o wodę, to ja tutaj obecnie mam około 7,5 pH w tym akwarium. No i zredukowałem ilość soli, którą dodaję do wody. Może to też miało wpływ, że być może za dużo tej soli dawałem. Czasem się tak zastanawiam, czy dobrze robię, że staram się za wszelką cenę, aby te parametry wody były jak najbardziej zbliżone do tych, które występują w naturze. O ile w przypadku dzikusów, takich z odłowów, ma to sens, to w przypadku ryb, które były już rozmnażane, no jest to dla mnie obecnie kontrowersyjne. Nie wiem, co o tym myśleć. Patrząc na to, jak Thomas swoje ryby trzyma na wodociągowej wodzie, nie dodaje tam nic, no i mimo wszystko rozmnażają mu się, no to zastanawiam się właśnie, czy to ma sens, aby ekstra mineralizować tą wodę. No i też są to dodatkowe koszta, które obecnie no, muszę redukować za wszelką cenę, aby utrzymać rybostan. No ale wracając do zbiornika, jeżeli chodzi o obsadę roślin, to tutaj kryptokoryna, wydaje mi się, że jest to kryptokoryna lutea, ale możliwe jest, że jest to kryptokoryna nivea. Obydwie miałem i trudno mi powiedzieć, co mi przetrwało tak naprawdę. No, z kryptokorynami jest ten problem, że w zależności od oświetlenia, podłoża, pH wody, ich wzrost no, może się różnić, nawet dość znacznie. Generalnie im bardziej twarda woda, tym bardziej rośliny są może nie rachityczne, ale są mniejsze. No tutaj widać, jakoś przędą dosyć dobrze. Kolejną rośliną, która się oczywiście rzuca w oczy, to jest mech. Moim przypuszczeniem jest, że ten tutaj mech na załączonym obrazku to Amblystegium serpens, ale nie mam pewności. Z tyłu mamy Aponogetona madagascarensis varietes henkelianus. Z początkiem wiosny, albo może końcem zimy, to było około lutego, dość ładnie kwit. No obecnie mam wrażenie, że jest w stanie spoczynku, albo też był w stanie spoczynku i się budzi, ponieważ po przekwitnięciu sporo liści zamarło. No obecnie jakieś tam listki rosną, ale nie tak intensywnie jak wcześniej. No zobaczymy, póki co zbliżmy. Siateczka jest niezagloniała, więc roślina dobrze się czuje.
nie jest tak prosto tą roślinę utrzymać. To chyba jedna z najtrudniejszych roślin akwariowych. Tym bardziej, że ja nie dodaję tutaj CO2. Przy dodatku CO2 roślina rośnie dużo lepiej. Jest o wiele większa i masywniejsza, ale odjadę trochę. Gdybym nawoził tutaj CO2, no to akwarium byłoby za małe dla tego aponogetona, albo też inaczej, no byłoby wystarczająco miejsca, żeby był tylko ten aponogeton. Powiedzmy, no mogłyby być 2 cebule, ale nic więcej by się nie zmieściło, a w zasadzie intensywnie rosnąca mogłaby być tylko jedna roślina. Można ją rozmnażać tylko i wyłącznie przez zapylenie krzyżowe. No ale to nie jest jedyna trudność. Największą trudnością jest wyhodowanie po zapyleniu roślin z nasion, no bo oczywiście ona musi wytworzyć nasiona. W napędzie kwiatostanowym wyrastają takie już młode sadzonki, zaczynają wypuszczać korzenie, no i wtedy odrywają się od tego pędu kwiatostanowego. On zresztą już w tym czasie zaczyna się rozpadać. No i następnie takie roślinki opadają na dno i ukorzeniają się. No i wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze w aponogetonach. Mówię to na przykładzie aponogetonów, które mi się udało rozmnożyć, tak jak Undulatus, Ulvaceus i Crispus. No, doprowadzenie tej sadzonki do postaci rośliny dorosłej jest naprawdę dość trudne. Nawet w przypadku najprostszego z aponogetonów, czyli aponogetona Crispusa. To co widzimy tutaj to Cryptocoryna Ulvacea. Na chwilę zatrzymam, muszę sobie przypomnieć. Ach, już wiem, Ulvacea. Przez to, że mówiłem o aponogetonach, to miałem w głowie to Cryptocoryna pontederifolia oczywiście. Dość ładnie mi tu rośnie. Dość zdrowo wygląda. Jestem z niej bardzo zadowolony. Kolejna roślina, która tutaj sobie przy powierzchni tworzy taką bardzo gęstą, zbitą masę pędów, to Hemianthus. Świetna roślina dla narybku. Młode rybki mogą się tam schronić w środku. No i dość ładnie też wygląda. Obecnie zawędrowała mi na powierzchnię, wcześniej była niżej, no i zaczyna mi cieniować tą Cryptocorynę. Nie chciałem tego robić przed filmem, bo później zbiornik wyglądałby dość nienaturalnie, ale zamierzam ją po prostu przygnieść kamyczkami do dna, no i znowu sobie narośnie do góry. Z czasem te dolne pędy tracą listki i takie się robią brzydkie, no i roślina zaczyna tworzyć taki kożuch przy powierzchni. Ale no, zobaczycie w kolejnym odcinku z cyklu Co słychać w Fishroom, jak to będzie wyglądać. Nie tylko w tym akwarium muszę zrobić sobie porządek z tym Hemianthusem. No i ostatnia z roślin, którą chciałem tutaj zaprezentować, to roślina, która wcześniej nazywała się Echinodorus vesuvius. Obecnie zaklasyfikowano ją jako Helanthum vesuvius. Przypomina Vallisnerię spiralis, ale jest dużo drobniejsza. Niestety bez dodatku CO2 rośnie dość wolno, bardzo łatwo glonieje przy okazji. Ma niezwykłe powinowactwo do wszelkiego rodzaju glonów nitkowatych.
No niestety drugą z wad tej rośliny jest to, że zupełnie nie nadaje się do aquascapingu, ponieważ wędruje po całym akwarium. W pewnym momencie zaczyna wytwarzać, tak jak każdy z echinodorusów, pęd kwiatowy, który wytwarza nowe potomne rośliny, no i albo nawet bym powiedział inaczej, może nie jak echinodorus, tylko właśnie jak Vallisneria wytwarza taki pęd wędrujący, ale w odróżnieniu od Vallisnerii zazwyczaj, przynajmniej u mnie tak się działo, ten pęd wędrował ku górze i później roślina rozprzestrzeniała się w zasadzie jako roślina pływająca, natomiast dosyć efektowna. Chciałbym kiedyś stworzyć akwarium, gdzie tylko ta roślina by była, no ale nie wiem, czy uda mi się to zrobić bez dodatku CO2. Podłoże szpirowe z dodatkiem kulek nawozowych, czyli laterytu, no i to wszystko. Wcześniej dość mocno rosła mi tutaj rotala, ale no coś jej nie pasuje obecnie, no i zamiera. Przypuszczam, że podłoże się już wyczerpało, a ta roślina pobiera głównie składniki pokarmowe poprzez korzenie, tak jak każda rotala, no i w efekcie dość rachityczna się zrobiła. No, to tak wygląda mój kolejny zbiornik. Widzę, że już 16 minut, strasznie się rozgadałem w tym filmie dzisiaj. Jako filtracja podwójny filterek gąbkowy, jak widać w zupełności wystarcza. Nie mam tu jakiegoś problemu z glonami. Ryby dobrze się czują, dobrze się rozmnażają. No, zbiornik jest założony, ma już 2 lata ponad, 1 kwietnia 2024. No i jak widać, wszędzie całkiem nieźle. Na początku można było tutaj zobaczyć fajny korzonek, taką gałązkę, która tworzyła no, tutaj naprawdę fajny klimat. Obecnie no, prawie całkowicie zarosła. Widać tą górną część, nie widać tych wszystkich bocznych gałązek, może tutaj wśród tego mchu jedną z nich. Ok, nie będę przedłużał, już i tak przedłużyłem ten odcinek. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do kolejnych filmów. Ach, jeszcze to, co tutaj widać, no to jest hydrokotyl leukocyfala, ale on jest tylko takim dodatkiem, zawlokłem go razem z mchem, no i sobie rośnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnego filmu. Cześć!